LBW21 to radiowy regulator temperatury zasilany bateryjnie. Funkcjonalnie jest to najprostszy z regulatorów radiowych dostępnych w systemie Extra-Life. W tym modelu regulacja temperatury prowadzona jest tylko w oparciu o jedną temperaturę zadaną. Regulator dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – białej i czarnej. Regulator posiada minimalistyczny, ale bardzo czytelny wyświetlacz LCD. Posiada on podświetlenie w kolorze białym. Niewątpliwą zaletą zastosowanego wyświetlacza jest widoczność pod różnymi kątami. Do obsługi regulatora służą dwa przyciski mechaniczne plus oraz minus. Regulator ma wymiar 80 mm na 80 mm. Grubość regulatora to 20 mm. Podczas pracy na wyświetlaczu wyświetlana jest aktualnie mierzona temperatura. Domyślnie regulator mierzy temperaturę w oparciu o czujnik wbudowany. Na wyświetlaczu znajduje się ikona sygnalizująca stan baterii. Po naciśnięciu przycisków plus lub minus przechodzimy do nastawy temperatury zadanej. Jeżeli regulator zgłasza potrzebę grzania lub chłodzenia, w zależności od trybu pracy, to fakt ten jest sygnalizowany specjalną ikoną wyświetlaną w lewym dolnym rogu wyświetlacza. Temperaturę zadaną ustawia się w zakresie od plus 5 do plus 35 stopni Celsjusza z krokiem 1/10 stopnia Celsjusza poprzez krótkie naciskanie przycisków plus lub minus. Dłuższe przytrzymanie jednego z tych przycisków realizuje szybką zmianę temperatury. Dłuższe przytrzymanie klawisza plus służy do włączenia blokady klawiszy. W celu wyłączenia blokady również należy dłużej przytrzymać klawisz plus. W przypadku regulatora LBW21 można całkowicie zablokować klawisze. Ponadto mamy dostępne tzw. poziomy blokady. Ustawia się je z poziomu menu konfiguracyjnego regulatora. Następnie należy przejść na pozycję Lock i wybrać odpowiedni poziom blokady. Przykładowo ustawiamy poziom blokady na L1. W takiej sytuacji, jeżeli z poziomu regulatora włączymy blokadę klawiszy, a przykładowo temperatura zadana była ustawiona na 30 stopni Celsjusza, to użytkownik może zmieniać temperaturę zadaną, ale tylko w zakresie od 29 do 31 stopni Celsjusza, a dostęp do pozostałych funkcji regulatora jest zablokowany. W regulatorze da się aktywować blokadę wykorzystującą unikalny kod PIN. W takiej sytuacji przy próbie wyłączenia blokady zostaniemy poproszeni o wprowadzenie 4-cyfrowego kodu PIN, który ustawia się w konfiguracji regulatora. Poza sezonem grzewczym regulator można szybko wyłączyć poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku minus. W trybie tym regulator nie prowadzi regulacji. Ponowne włączenie jest realizowane poprzez krótkie naciśnięcie przycisku minus. Wejście w menu konfiguracyjne jest realizowane poprzez dłuższe przytrzymanie przycisków plus i minus. W menu regulatora dostępne są takie opcje jak nastawa histerezy, nastawa korekty temperatury, wybór trybu pracy, grzanie, chłodzenie, wybór algorytmu sterowania, wybór czujnika temperatury, parowanie z kontrolerem, parowanie z odbiornikami i listwami radiowymi, wybór czasu synchronizacji, sposób reakcji na wykrycie szybkiej zmiany temperatury, wybór poziomu blokady, nastawa i aktywacja kodu PIN, poziom naładowania baterii, wersja oprogramowania, reset do ustawień fabrycznych. Histerezę dla algorytmu załącz-wyłącz ustawia się w zakresie od 0,2 do 4 stopni Celsjusza z krokiem 1/10 stopnia Celsjusza. Korektę dla czujnika temperatury ustawia się w zakresie od -5 do +5 stopni Celsjusza z krokiem 1/10 stopnia Celsjusza. Regulator może pracować w trybie ogrzewania lub chłodzenia. Regulacja może być prowadzona w oparciu o histerezę lub specjalne algorytmy TPI Slow oraz TPI Fast. Wyboru wykonuje się pomiędzy czujnikiem powietrznym, czyli tym wbudowanym w regulator, a czujnikiem podłogowym, czyli sondą zewnętrzną, którą można dołączyć do regulatora. Menu Pair umożliwia sparowanie regulatora z kontrolerem systemu Extra-Life. Jeżeli regulator nie jest jeszcze sparowany, to po wejściu w menu Pair rozpoczyna się proces odliczania, który trwa 30 sekund. Jest to czas na sparowanie regulatora z kontrolerem. W momencie sparowania parametr Pair jest ustawiany na Yes, a regulator przechodzi do normalnego działania.
Menu ERLE umożliwia sparowanie regulatora z wybranymi odbiornikami radiowego systemu sterowania Exta-Live lub dedykowanymi odbiornikami takimi jak LOT21 lub LOT22 oraz listwami radiowymi. Parametr Sync jest istotny z punktu widzenia komunikacji pomiędzy regulatorem a kontrolerem. Parametr ustawia się w zakresie od 15 minut do 300 minut. Parametr ten określa, jak szybko i w jaki sposób regulator reaguje na szybkie zmiany temperatury. Można go ustawić w zakresie od 2 do maksymalnie 5 stopni Celsjusza. Jeżeli regulator wychwyci szybką zmianę temperatury na ustawionym poziomie, to nie czeka na synchronizację, tylko od razu wysyła informację do kontrolera. Parametr Lock określa poziom blokady. Można wybrać pomiędzy całkowitą blokadą, a poziomem 1, 3, 5, 7 bądź blokadą wyłączoną. Poziom określa, czy i w jakim zakresie użytkownik może zmieniać temperaturę zadaną przy zablokowanej klawiaturze. Menu służy do aktywacji oraz nastawy kodu PIN. W ekranie wskazywany jest aktualny stan naładowania baterii w procentach. W ekranie Soft wyświetlana jest aktualna wersja oprogramowania. Menu REST służy do przywrócenia ustawień fabrycznych regulatora. Jeżeli regulator jest sparowany z kontrolerem systemu Exta-Live, to jego obsługa oraz konfiguracja w pełnym zakresie jest możliwa poprzez aplikację mobilną. Poza sterowaniem ogrzewaniem umożliwia ona także sterowanie innymi urządzeniami domowymi, takimi jak rolety, oświetlenie, bramy wjazdowe i garażowe. Regulator posiada specjalną podstawkę montażową, która umożliwia montaż natynkowy. Dzięki niej regulator można także przykręcić do puszki instalacyjnej FI60. Wykorzystując specjalną nóżkę, można regulator postawić w dowolnym miejscu. Po zdemontowaniu podstawy mamy dostęp do gniazd, w których montuje się baterie. Regulator zasilany jest z 2 baterii AAA, czyli paluszków LR03. Regulator posiada złącze, które umożliwia dołączenie zewnętrznej sondy temperatury. Standardowo ten typ regulatora współpracuje z czujnikami NTC 10 kg. Regulator LBW21 współpracuje także z odbiornikiem LOT21-22. Połączenie to umożliwia bezprzewodowe sterowanie źródłem ogrzewania. Z jednym odbiornikiem LOT21-22 można powiązać większą liczbę regulatorów radiowych LBW21 lub innych wchodzących w skład systemu Exta-Live. Przy takim połączeniu, jeżeli regulator LBW21 zgłosi potrzebę grzania, to informacja o tym fakcie jest wysyłana do odbiornika. Załączany jest przekaźnik i tym samym uruchamiane jest grzanie. Jeżeli regulator zdejmie potrzebę grzania, to informacja o tym fakcie również jest wysyłana do odbiornika. Następuje wyłączenie przekaźnika wyjściowego i tym samym wyłączenie ogrzewania. Regulator radiowy LBW21 może także bezpośrednio współpracować z listwami radiowymi do ogrzewania podłogowego. W tym przypadku jest to model LLM21. W takim rozwiązaniu regulator przypisuje się do jednej lub większej liczby stref. W prezentowanej listwie mamy maksymalnie 8 stref grzewczych. Jeżeli regulator zgłosi potrzebę grzania, to informacja drogą radiową wysyłana jest do listwy radiowej. Włączana jest odpowiednia strefa grzewcza oraz wyjścia kocioł i pompa. Jak regulator zdejmie potrzebę grzania, to wyłączana jest strefa, pompa oraz styk kocioł. Może się to odbywać od razu lub ze zdefiniowanymi czasami opóźnień zaprogramowanymi w listwie. Jeżeli system sterowania temperaturą opiera się tylko na jednym regulatorze LBW21, to do sterowania urządzeniem grzewczym można z powodzeniem wykorzystać jeden z odbiorników systemu Exta-Live. Są to głównie odbiorniki realizujące funkcje załącz-wyłącz, takie jak ROP21, ROP22 lub wersje modułowe ROM22, ROM24. Można także wykorzystać wtyczkę ROG21. Regulator LBW21 można połączyć z kontrolerem systemu automatyki budynkowej Exta-Live EFC01. Wówczas regulator staje się elementem systemu automatyki budynkowej.
Obsługa oraz konfiguracja regulatora może być wówczas prowadzona poprzez aplikację mobilną ExtaLife.